Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Chciałam wam się pochwalić. Nowy weekly vlog i nowe porządki, słuchajcie, spójrzcie na to. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tu. A to dlatego, że nagrywałam dla was film. Nagrywałam film o stylizacjach, jak Koreanki stylizują sukienki na lato. A więc jest ciekawie. Zrobiłam ten pełny makijaż, włosy. Włosy teraz nie wyglądają, bo i była czapka i była chusta, słuchajcie, więc jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to was serdecznie zapraszam, bo ten chyba będzie później niż ten ze stylizacjami. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Jak nie, no to tak bywa. Dobra, ja się zbieram za sprzątanie, bo która jest godzina? Dopiero 12. O, to się szybko wyrobiłam. Już myślałam, że się nie wyrobię tak szybko, a jednak dzisiaj pogoda się troszeczkę popsuła. Ale jest nadal ciepło, wilgotno, ale za to pochmurnie, bardzo pochmurnie, więc słońca w ogóle nie ma. Ten vlog miał wyglądać trochę inaczej, ale niestety jak ta pogoda w maju, nie tylko w Korei i w Polsce, znowu zrobiła nam psikusa i niestety strasznie wiało, strasznie padało, więc nie miałam w ogóle mocy do nagrywania, ale chciałabym chociaż część tutaj wam przedstawić, dlatego że naprawdę i tak dobrze się bawiliśmy. Mieliśmy okazję zjeść pyszny lunch, potem jedliśmy street fooda, oglądaliśmy różne występy, od tańców takich koreańskich, tradycyjnych, po główny temat, czyli muzykę pansori oraz utwór, dzięki któremu w ogóle to pansori, myślę, że stało się takie popularne, czyli Arirang. Arirang to jest przepiękny utwór i właśnie na tym festiwalu mogliśmy posłuchać tego utworu w różnych wykonaniach. Z różnych zakątków Korei, ale nie tylko Korei, bo także zespół z Japonii zaszczycił nas swoją obecnością wraz z koreańską piosenkarką, która w wieku nastoletnim wyprowadziła się do Japonii. Naprawdę niesamowity widok, a na sam koniec mieliśmy możliwość posłuchania musicalu w plenerze, na żywo. Niesamowity to był widok i w ogóle ten festiwal był bardzo fajny, a także występowały tam gwiazdy koreańskiej sceny. Słuchajcie, w niedzielę nic nie nagrywałam, dlatego tak dziwnie mi gadać do kamery, ale dzisiaj postanowiłam, chociaż myślałam, że jeszcze może sobie jeden dzień wolnego zrobię, ale słuchajcie, muszę się odezwać przecież, bo dzisiaj jest 26 maja, czyli wszystkiego najlepszego w naszym dniu, czyli w dniu wszystkich mam. Życzę wam wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, zdrowia i radości z waszych pociech. My dzisiaj poświętujemy w McDonaldzie.
przyznaję się, raz od czasu do czasu można sobie pogrzeszyć i pójść do McDonalda. Ja mam właśnie ochotę, nie mam ochoty za to, wiecie, gotować, więc idziemy razem z Eliaszem do McDonalda. Mój mąż dzisiaj ma kolejny chłesik, więc zdecydowałam, że pójdziemy razem coś zjeść. No, kawałek musimy troszkę pójść. Droga do McDonaldu prowadzi niedaleko Imartu, przez który przed chwilą przechodziliśmy, więc jesteśmy na deptaku koło rzeczki. I przy okazji właśnie, tak pomyślałam, dopiero teraz wpadłam na to, mamy polski dzień mamy, więc pomyślałam, że może porozmawiajmy właśnie na temat takich miłych, fajnych aspektów bycia mamą w Korei. Czemu by nie? Co prawda to wyjdzie po święcie, bo wyjdzie w niedzielę, ale ten tydzień poświęćmy właśnie takim miłym i wesołym aspektom bycia mamą w Korei. Myślę, że to też troszkę mnie tutaj podbuduje, troszkę sprawi mi przyjemność, ale myślę, że także i Wam, żeby posłuchać o tych fajnych i tych milszych aspektów życia w Korei i będąc mamą w Korei. Dobra, lecimy do McDonaldu i wtedy się już tam usłyszymy. Ja muszę pilnować mojego malucha. Say you mean it when you say you're sorry over again. Wish I could distract you from what's going on in your head. And I... Słuchajcie, taka zabawna historia. Rozlał mi się sok w McDonaldzie. Raczej nie rozlał mi się, bo sama go rozlałam. Niestety chyba źle postawiłam tackę i zagiwał się ten sok i po prostu wszystko się wylało. Nawet nie zdążyłam łyka wziąć, więc w McDonaldzie nic dla Was nie nagrałam. Może kiedyś jeszcze mi się uda, chociaż McDonald ten koreański dużo się nie różni od polskiego czy europejskiego. To też tylko chyba menu, bo ja miałam na przykład tego hamburgera, który to nie jest do końca hamburger, ale kanapkę właśnie z kotletem z tych krewetek, więc to jest spora różnica. Teraz uciekamy do domu. Eliasz jeszcze coś mi tutaj wspomina, że jest głodny, więc możliwe, że będziemy dzisiaj robić gofry. Powiedz coś do kamery. Nie, takie słodkie. Co się stało? Robię makijaż, bo będę kręciła dla Was nowy film. Robię to w moim mini studio. Dawno go nie używałam, więc warto wrócić do takiego nagrywania trochę siedzonego. A film będzie sprzyjał, dlatego że to będzie film na temat najciekawszych miejsc w Busan. Więc pomyślałam, że warto nagrać to w moim mini studiu, bo to będzie film bardziej gadany, ale z takich krótszych, żeby nie było. Nie mam zamiaru rozgadywać się na 20 minut, a bardziej na te 10 minut. Też słuchajcie, ostatnio stałam się ogromną fanką takich sticków i mam stick z Daiso. To jest firma oczywiście tak i to jest w tym różu takim delikatnym i nude rose i jest to bardzo fajny ogólnie do full make-up, czyli robimy tym kontur nosa, robimy oczy i nawet policzki, kontur ust, więc pełny prawie makijaż robię właśnie tym stickiem, dzięki czemu ten makijaż jest taki pełny, stały w kolorystyce. Polecam, spróbujcie kiedyś w ogóle właśnie użyć takiego sticka. Swojego czasu, niedawno temu, był w ogóle taki trend, że właśnie używanie chyba szminki, z tego co kojarzę,
do pełnego makijażu, do konturowania, więc spróbujcie. Ja jestem ogólnie z efektu zadowolona, tym bardziej, że ten kolor raczej jest takim moim kolorem, który do mnie pasuje. Oczywiście nie musi być to stick właśnie z firmy Tak z Daiso, ale na przykład użyjcie bardzo takich kremowych produktów. Idealnym przykładem człowieka nie ogara. Rozmawiam w ogóle do kamery, a jej nie włączyłam, więc tak, czasami tak mam. Wybaczcie, ale dobrze. Jaki plan? Idziemy po mojego syna, a potem idziemy do Imart, dlatego że Imart wczoraj był zamknięty, więc nie zrobiłam zakupów, a trzeba zrobić, dlatego że nie mam nic w lodówce. Nie mam nic na obiad, w ogóle nie mam pomysłu. To już jest w ogóle nic. Czasami tak mam, że przychodzi jakiś okres i potem wena do gotowania się kończy i potem jest myślenie, kombinowanie. Pomyślałam, że może curry. Dlatego, że mam składniki na curry, w sensie taki sos do zrobienia, tylko trzeba po prostu dorzucić jakieś mięsko, ryż ugotować, więc super. Mam w ogóle taki sprzęt nowy, który widziałam u Pery w Korei i ona robiła właśnie ryż, gotowała i wcześniej go przygotowała właśnie w takiej fajnej misce. To ja sobie zainspirowałam się i taką sobie także kupiłam, więc może to zrobimy, a jutro zrobimy polski obiad, więc super, bo zrobię mielone. Dawno nie robiłam i po prostu tak wpadłam, że można by coś takiego zrobić. Dobrze, a wracając też do tematu, bo w ogóle wczoraj go zaczęłam, nic nie powiedziałam, tylko zostawiałam was z takim, wiecie, zaciekawieniem. O, może tak. I jedną z tych rzeczy, dlaczego fajnie być mamą w Korei, to na pewno jest jeden taki duży plus, który pozwala na to, że nie nudzimy się troszeczkę z dziećmi, dlatego że jest sporo atrakcji i rzeczy do robienia z dzieciakami w Korei. Słuchajcie, tyle ile ja tutaj miałam okazję właśnie pójść do jakichś placy wewnętrznych, pójść na jakieś zajęcia dodatkowe razem z dzieckiem, nawet z takimi maluszkami. Przed pójściem do żłobka już dostawaliśmy możliwość pójścia na przykład na jakieś fajne zajęcia, takie integracyjne z innymi dziećmi, ala sportowe, ala rozwijające się. Do tego mamy te Kids Cafe. Mamy różne takie, jak to się nazywają, parki, gdzie są także aktywności dla tych najmłodszych, więc dzieciaki się nic w ogóle nie nudzą. Co jest dużym plusem, dlatego że oczywiście mamy, jak dzieci są szczęśliwe i mają co robić, to mają chwilę spokoju i widzą, że ich dzieci są także szczęśliwe. Więc to jest ogromny plus, jeżeli chodzi o bycie mamą w Korei. O, widzicie, spada mi torba, więc kończę, bo za chwilę jestem też w przedszkolu, więc... Słuchajcie, idziemy ponownie na spacerek, szukam piekarni. No, taka historia, że robią remodeling w naszej piekarni, do której chodziliśmy często i kupowaliśmy chleb. No i słuchajcie, w ogóle cena chleba podrożała. Kosztuje teraz 6 000, a kosztowało jakieś 4500, więc wielki smuteczek.
No nie pękam z zadowolenia, bo to była taka fajna, tania opcja dobrego chleba, a Eliasz codziennie wcina chleb, więc troszkę się zawiodłam, no ale nic. Idę teraz sprawdzić inną piekarnię, zobaczyć jak tam będą koszty tej piekarni, plus czy ten chleb w ogóle będzie dobry. Jedna z takich piekarni właśnie ala w polskim typie powinna być ok. Cena za paliwo Kyungyu, czyli takie zwykłe 1555 tysięcy. No słuchajcie, mają zamknięte. No nie sprawdziłam w Naver, ale i tak chciałam się przejść, więc to mi nie robi. Bywa, mam pecha po prostu, że dzisiaj musiała być wolne. Ogólnie w Korei najczęściej w poniedziałki jest wolne, dlatego jestem troszkę zdziwiona, że dzisiaj. No ale nic, może jutro się przejdę, czemu by nie? I tak mam czas, tak żeby pochodzić sobie zarezerwowany, więc nie będę narzekała. Dobra, kolejna rzecz, która jest taka bardzo fajna, będąc mamą w Korei, ale myślę, że nie tylko mamą, tylko też rodzicem w Korei, to jest to, że jest bardzo łatwy dostęp do punktów medycznych, do lekarza. Możemy pójść z dzieckiem, tak za przeproszeniem, z buta i dostać odpowiednie leczenie, diagnozę i oczywiście wszystko to, co potrzebujemy. Nie musimy się martwić o to, że nas nie wpuszczą, dlatego że jest za dużo chorych i po prostu przychodnia nie wyrabia. Też jest ważne to, że tutaj w Korei te przychodnie, te takie ala szpitale to są naprawdę wszędzie. Nie ma czegoś takiego, że nie będzie. No oczywiście w wielkim mieście, ale możemy wejść po prostu z buta do każdej i otrzymać po prostu naszą pomoc, tą, którą potrzebujemy w danej chwili. Więc to jest moim zdaniem bardzo duży plus, bo wiem, że nieraz sama jak chciałam pójść do lekarza w Polsce, to niestety nawet jeżeli coś było nagłego i musiałam się dostać, to albo czekało się w ogromnych kolejkach, albo po prostu nie zostało się przyjętym. Więc myślę, że to jest ważne, bo wiemy, że dzieci czasami potrafią tak nagle zachorować i później możemy mieć niezły problem. Też tutaj, jeżeli chodzi o opiekę medyczną w weekendy, także jest dostępna i także nie musimy się o to martwić. Musimy się wybrać do tego sklepu. Dzisiaj jest jeszcze zamknięty, bo chyba od 10, a nie chce mi się czekać, więc idziemy dalej, ale bardzo fajny jest. Ogólnie z różnymi pierdołami, więc się przejdziemy i zobaczymy, czy coś ciekawego. Koreańskie marki warte uwagi, jeżeli chcemy zrobić zakupy, ciuchy to Mixo i po drugiej stronie na przykład mamy Spao, więc sprawdźcie, bo one są bardzo popularne w ogóle w Korei. Kremy, które polecam na barierę, to macie tutaj tą Intense Care od Physiogel, jest naprawdę rewelacyjny, więc jak najbardziej polecam ten też Red, ale nigdy nie widziałam go w Polsce. Polecam Toriden Solid In, ale niestety nie widzę tutaj kremu, w ogóle strasznie zmniejszona została ta seria tu w tym oliwie. Ciekawe dlaczego. Oczywiście Real Barrier, ale nie ten light, tylko ten zwykły. Chyba jeden z najpopularniejszych kremów The Alba Sunscreen, ale cena to jest 51 000. Co prawda za 2 opakowania, ale zawsze. Kolejne przygotowania do tych, jak ono się nazywa? Wyborów. I tutaj pan z drugiej listy, czyli Power Party.
Ostatnio też bardzo modna marka, czyli Musinsa Standard. Sporo sklepów się potwierało. W jakimś momencie stali się bardzo popularni. Mamy też bardzo duży tutaj sklep. Też jak ostatnio Wam wspominałam, bardzo modne sukienki i kozaki. Jeśli nie oglądaliście mojego filmu, to Was serdecznie zapraszam właśnie, jak się nosi sukienki w Korei. Ja teraz lecę do second shopu. Kupiłam w Olive Young co nieco, raczej 2 rzeczy, więc zobaczymy, co to ciekawego. Przetestować to chyba zrobię shortsa z jednej z takiej maski na odmłodzenie. Zobaczymy ujędrnienie naszej skóry. Think about all that we've been through. Looked in your eyes saying I do. Then it all fell apart. Why does it feel like it's better when you're not around? Yet when I start to fall, all I can think about is your arms around me. I played my cards out the wrong hand, and still I was scared to tell you that I shouldn't have let you go. I shouldn't have let you go. Words say never sound right at the moment. It all ends in fights we've forgotten how hard it was. Zastanawiałam się, co to jest, i na to wygląda, że to jest chyba croissant. Tylko on jest taki lekki, lekko sprasowany, nie do końca. To jest jakiś okrągły z ciasta francuskiego, posypane cukrem i polewa jest pistacjowa. Spróbujmy, jak to smakuje. Pistację trochę czuć. Ogólnie chyba niepotrzebnie wsadziłam to do lodówki. Przez to zrobiło się trochę twarde, ale bałam się, że ten krem się rozpuści i nie będzie to pyszne. No ale nie jest złe, chociaż bardzo słodkie, więc zjem sobie tylko 1/4. Zostawię dla mojego syna i dla męża. Więc także będą mieli co nieco do jedzenia. Ja to załatwię. Takim ostatnim daniem easy to go na lunch są tortille. Naprawdę szybko je się wykonuje. Dokładamy wszystkie składniki, które uwielbiamy, czyli pełno warzyw. Do tego białko, na przykład w moim przypadku kurczak z rosołu, przypieczony lekko w airfryerze, ser roztopiony i pyszny sos tzatziki. Naprawdę to połączenie ostatnio jest moim ulubionym i robię prawie codziennie. Nawet zaczęłam robić parę patentów. Może później Wam właśnie pokażę te patenty, które urozmaicają robienie tej tortilli. Moje dziecko ostatnio buduje domy. Wszędzie po prostu buduje domy. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo czemu, ale po prostu jest budowniczym domów i niezmiernie chce wszędzie po prostu ze wszystkiego, z kartonu, z poduszek, naprawdę jestem w szoku, ile można budować domów. Jestem ciekawa, na co przyjdzie kolejna faza, bo wiecie, jak to dzieci mają te swoje fazy, teraz domy, później nie wiem, parkingi i inne dziwne rzeczy. Ja potem tylko chodzę i sprzątam poduszki, jakieś różne inne rzeczy, nie wiem. I teraz przy okazji jedzenia mojego śniadania, w ogóle jestem w szoku, jak mi to wyszło. Mamy tutaj sos tzatziki, kurczaka z wczoraj z rosołu, do tego ogórka, pomidora i sałatę. No po prostu rewelacja. Zobaczymy, jak to smakuje za chwilę, bo przy okazji chciałam właśnie Wam powiedzieć na temat kolejnego udogodnienia, które co prawda może być plusem i minusem, ale dzisiaj rozmawiamy tylko i wyłącznie o plusach. To fora internetowe.
Ogólnie w Korei prężnie działają fora i jednym z takich bardziej prężnie działających jest oczywiście blog Naver, gdzie po prostu możecie się dowiedzieć wszystkich najciekawszych rzeczy na temat wychowywania dzieci i w jaki sposób powinniśmy postępować, też co się przyda, co się nie, jeżeli mówimy o wyprawce dla dzieci. Wiele koreańskich mamy korzysta właśnie z takich forum i wiem, że na przykład moje koleżanki, które lepiej znają koreański niż ja, także w nich często korzystają. Dużo ciekawostek, dużo takich informacji, dużo poleceń, więc naprawdę pełno tego jest. Na przykład mój mąż często korzysta z takich for, kiedy chce na przykład, chcemy gdzieś pojechać, to wtedy przeszukujemy fora razem i sprawdzamy, jakie atrakcje tam warto zobaczyć, bo Koreańczycy rozpisują je w ilości naprawdę dobitnej, że można zobaczyć naprawdę dużo rzeczy na takich forach. Rozpisują każdą atrakcję, ceny, co zjedli, ile to kosztowało, czy było smaczne, czy polecają, czy ta atrakcja była fajna, czy były duże kolejki, po prostu wszystko możecie się dowiedzieć i dlatego też dużo informacji, jakie atrakcje dla dzieci są, co jest przyjemnego do zobaczenia, więc naprawdę te fora są bardzo pomocne i dają dużo wiedzy od matek dla matek. A teraz spróbujmy moje śniadanie, lunch. Obawiałam się trochę, że ten kurczak z rosołu będzie trochę suchy, ale dzięki temu sosu tzatziki naprawdę przyjemne jest, dodaje taki dodatkowy smak, więc polecam, jeżeli ktoś ma kurczaka z rosołu, zrobić sobie właśnie coś takiego, naprawdę dobre. Ale ty masz uważać, misia. Mamy kolejny dzień i miałam się w ogóle do Was dużo wcześniej odzywać. W ogóle ten tydzień miał troszeczkę inaczej wyglądać, ale zadziało się parę takich fajnych, niefajnych rzeczy. Z fajnych rzeczy to, że udało mi się sporo posprzątać, sporo zorganizować i ułożyć. Na przykład ten kącik tutaj posprzątałam, wypucowałam, jakoś tak lepiej wygląda, czyściej. Dokupiłam jakieś dodatkowe rzeczy, do tego inne pomieszczenia też udało mi się posprzątać. Druga rzecz, mniej miła, to będzie osobny na ten temat vlog, który przyszykuję prawdopodobnie jutro, dlatego że zostaję z moim Eliaszem sama na weekend. Wytłumaczę Wam wszystko w kolejnym filmie. Zostańcie ze mną, ale co chciałam jeszcze powiedzieć, właśnie kończąc ten temat, właśnie jak to jest bycia mamą w Korei, takich pozytywnych rzeczy, to jest jeszcze jedna, która jest trochę związana właśnie z forami mam w internecie. To także community, czy w przedszkolach, czy właśnie na jakichś takich osiedlach. Naprawdę te community często bardzo prężnie działają. Co prawda to zależy od przedszkola czy od osiedla. Myślę, że te większe osiedla mają lepszy community niż na przykład u nas mniejsze, bo jednak jest mniej tych mam i mniej dzieci, które są w podobnym wieku, co także łączy między mamami, taka więź zaczyna robić. Plus to też zależy od przedszkola, bo widzę, że u mnie na przykład w przedszkolu nie ma aż takiej więzi między mamami. Widać, że się spotykamy, że się nasze dzieci bawią, ale na przykład nie mamy jakiegoś osobnego TikToka, raczej nie TikToka, tylko nie mamy osobnego komunikatora do rozmowy, a słyszałam, że wiele właśnie Koreanek w taki sposób się komunikuje i rozmawiają tam o przeróżnych sprawach, czyli o tym, co się dzieje w przedszkolu, o plusach, minusach. Do tego rozmawiają o rzeczach, które się przydają, w których były i na przykład polecają pojechać z dziećmi. Naprawdę dużo rad można otrzymać od starszych, czy w tym podobnym wieku do naszego, z mam, z którymi się trzymamy, które także jako
Ja mieszkając w Korei nie jestem przyzwyczajona do tego systemu całego, a jednak te mamy mieszkające w Korei, one bardziej kojarzą wszystko, jak to dzieje się i jak to pracuje, więc takie community jest bardzo ważne. Może w końcu kiedyś się przyłamie i będę mogła dołączyć do takiej grupy, ale jest to, myślę, plus i minus, bo oczywiście zależy, do jakiej grupy wejdziemy, to może to być toksyczne albo bardzo miłe doświadczenie. Dobra, mam nadzieję, że taki filmik na Dzień Matki, który już był, Wam się spodobał i dajcie znać, co uważacie o tych wszystkich plusach będących mamą w Korei. Myślę, że to nie są duże różnice między Polską czy Koreą, bo te wszystkie rzeczy są do siebie zazębiają się. Dobra, nie będę tego przedłużała. Dziękuję Wam bardzo, że byliście w tym filmie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym. Pa!